Witam Was serdecznie w ten wyjątkowy dla tego kanału, bo środowy wieczór i dla wielu witam Was z wyjątkowego miejsca, bo z PL-owskiego studia. Jeżeli śledziliście mnie od samego początku albo oglądając teraz odcinki wracaliście z tych polecajek, które Wam wyskakują nieraz w górnym prawym rogu ekranu i wracaliście na jakieś wcześniejsze epizody, to dobrze wiecie albo kojarzycie to miejsce, bo tutaj podsumowaliśmy 17 miejscówek. I taka ciekawostka, że po prostu zawsze planowałem sobie tutaj podsumowywać, ale wycieczka do Bowness on Windermere zmieniła moje nastawienie i wprowadziła coś takiego, że słuchajcie, dla mnie kanał to jest przygoda. Jeżdżę sobie w ciekawe miejsca, spotykam ciekawych, fajnych ludzi, jem bardzo dobre jedzenie. No i co? I to podsumowanie tutaj w studiu, jakkolwiek to nazwać, było takie nudne, nie? I pomyślałem sobie, zamiast siedzieć tutaj przy ścianie, to po prostu może znajdę jakieś ciekawe miejsca, blisko znajdujące się lokali, które odwiedzam. No i co? I w Bowness on Windermere widzieliście te tutaj góry, ten tutaj Lake Windermere, chyba największe jezioro w Anglii. No i od tego momentu zaczęliśmy moje witamy w PL-owskim studiu. Siemanko, witajcie w PL-owskim studiu. Dzisiaj znajdujemy się w PL-owskim studiu. Witajcie w dzisiejszym studiu u PL-a. Siemanko, witam w PL-owskim studiu. Siemanko, witajcie w moim studiu. Siemanko w moim studiu. Ale zanim wyjeżdżaliśmy w plenery, to co odcinek robiliśmy taki szybki update dotyczący tego tutaj. To jest srebrny guzik YouTube. Ten akurat to jest taka podróbka, bo oryginalny dostajecie na 100 000 subskrypcji. Mam nadzieję, takie moje marzenie, że może kiedyś to wypali. Ale co, póki co cieszymy się z małych rzeczy i 1000 subskrypcji, 1000 ludzi, to znaczy 999, bo ja jestem jednym z tych ludzi, subskrybujecie mój kanał i jestem za to ogromnie wdzięczny. Dobra, dosyć zamułki, jak to mówią tutejsi, straight to the point. 1000 subskrypcji, dla kogoś liczba żadna, dla kogoś liczba niewarta zrobienia osobnego epizodu, ale nie dla mnie. Ja cieszę się z małych rzeczy, mam to umiejętność, ten dar. Uważam, że w dzisiejszych czasach jest to dar. Cieszenia się naprawdę z małych rzeczy. Cieszę się, jak znajdę mizerię, cieszę się, jak znajdę fajnego drinka, cieszę się, jak znajdę fajne studio i Wam też tego życzę. Cieszcie się z małych rzeczy i dla mnie 1000 subskrypcji jest przeogromnym powodem do radości. Szczególnie, że nie za bardzo wypraszam się o subskrypcje, o lajki, jak to youtuberzy mają w zwyczaju. Jedyne co to widzicie, tą tutaj animację. Taka ciekawostka, ona się pokazuje zawsze 3 razy w każdym epizodzie. No i to by było na tyle. Uważam moich widzów, czyli Was, za inteligentnych ludzi, którzy cenią sobie właśnie taki normalny, bez dramy content. Prowadzimy jakieś rozmowy, fajnie, bardzo wiele z Was, regularnych osób jest aktywnych pod komentarzami. No i nie wiem, mam taki lekki dylemat, nie wiem czy po prostu, bo wiecie, jak ja zacząłem tworzyć ten content, to naprawdę dużo researchu zrobiłem i naprawdę każdy mówi, że to daje jakieś znaczenie, nie? Te lajki czy coś takiego, nie? Że ogólnie po prostu dla epizodów. Nie wiem, może spróbuję testowo w jakimś epizodzie po prostu poprosić Was o jakieś lajki i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica w tych oglądalnościach. Ale póki co rób ta, co chce ta. Dzisiaj ogłoszę 2 zmiany na tym kanale. I jak wspominam cały czas o plenerze i to jest taki nudny background, to pozwólcie, że te zmiany ogłoszę w plenerze, w miejscu tak naprawdę, gdzie to się wszystko zaczęło. Chodźcie. Ej, pamiętacie tą ławkę i to ujęcie z pierwszego epizodu? Widzicie tego gościa tam? Tego, co tam siedzi i udaje zamyślonego?
Jesteśmy na ławeczce, w której wszystko się zaczęło, na ławeczce, na której powstał pierwszy shot w ogóle do moich YouTube'owskich wypocin. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy w mojej jednej z ulubionych miejscowości podczas mojego życia w Blackpool. Jesteśmy we Three Green. Ślicznie prezentująca się mała wioseczka. W ogóle tutaj jest taki klimatyczny stawik, który widzicie. Mnóstwo kaczek. Fajnie, dużo trawy. W ogóle tutaj na tej trawie, którą też teraz widzicie, powstało parę moich projektów, takich amatorskich. No i co? I ten kanał też powstał. Pomysł na ten kanał powstał właśnie tutaj, ale zabiorę Was w miejsce oddalone 10 metrów stąd i wtedy będziecie mieli za mną stawik. W ogóle zanim powiem Wam o tych zmianach, to pozwólcie, że podzielę się pewną ciekawostką dla co niektórych, bo może co niektórzy nie wiedzą. W UK jest często takie coś, że znajdziecie ławeczki z takimi tabliczkami i to po prostu są ławeczki zasponsorowane, zakładam, przez rodziny albo znajomych, osób, które odeszły i osób, które akurat w tym miejscu tutaj lubiały spędzać czas. Także taka drobna ciekawostka. Dobra, straight to the business, bo chmury się zbierają nad Three Green i nie chcę, żeby mnie deszcz dopadł. Pierwszą zmianę, jaką wprowadzam, to w tym akurat momencie usuwam się z Instagrama. Po prostu zauważyłem, że na Instagramie, na tej platformie mam najmniejszą aktywność. Ludzie obserwujący mnie na Instagramie i tak obserwują mnie na innych platformach, a dla mnie numerem jednym platformy, wiadomo, oprócz YouTube'a jest Facebook, bo na Facebooku są przydatne grupy Polaków. Ja w ogóle, taka ciekawostka, albo parokrotnie wspomniałem w moich epizodach wcześniejszych, zanim powstał ten kanał na YouTubie, moje wypociny, to ja nigdzie nie istniałem na socialach. Nie? Ceniłem swoją prywatność, nie czułem potrzeby, jakiejkolwiek potrzeby dzielenia się moimi prywatnymi wycieczkami, przemyśleniami z osobami obcymi totalnie. No i co? No ale zmieniły się czasy, jestem YouTubercem. Tak. Pomyślałem sobie zawsze tak, myślę, że od momentu, kiedy jakiś grosz za coś wpada, to jesteś youtubercem. I nie jest to sekret, że od momentu, kiedy spełniasz tam warunki na YouTubie, czyli 1000 subskrybentów i 4000 obserwujących godzin, YouTube zaczynają kicing, płacić jakieś pieniążki, które przydadzą mi się, bo te niektóre epizody naprawdę są kosztowne. Ale spokojnie, nie otwieramy żadnych zrzutek, mam pracę na pełen etat, nie żałuję pieniędzy wydanych na ciekawe przygody, na poznanie fajnych ludzi. No i co, a fakt tylko, że YouTube zacznie mi płacić jakieś grosze i te, mam nadzieję, grosze zmienią się w jakieś funciaki, to tylko jeszcze dalej motywuje mnie do dalszych nagrywek. Druga zmiana i ta druga zmiana jest taka trochę znacząca dla tego kontentu i Siemanko moi drodzy, słuchajcie, miały być dwie zmiany i wideo było już zrobione, wyedytowane, wszystko. No i co? I rozmawiałem z pewną osobą, z której opinią najbardziej się liczę ze wszystkich innych osób, z poradami i w ogóle. I powiedziałem o tych zmianach i ta osoba powiedziała mi, że fajnie byłoby, jakbyś tej drugiej zmiany nie wprowadzał. A jakie zmiany, to może kiedyś Wam powiem o tym. No i co? I nie będę wprowadzał tej drugiej zmiany, także zostajemy tylko przy jednej zmianie. No i co? Ja w ogóle jestem po pracy teraz, przespałem się z tym i przemyślałem i tak, ta osoba, wiesz o kogo chodzi, ma rację. No i co? Jestem po pracy, czekam na obiad, a Wy wracacie do podsumowania tego specjalnego odcinka. Hej! Także słuchajcie, zawsze podkreślam w niektórych komentarzach tych marudzących na temat, nie wiem, smaku, cen czy coś takiego, że według mnie ceny, jak i smak jest sprawą indywidualną. Nie mam żadnych uprawnień do tego, aby Wam mówić, co jest dobre, co jest niedobre. Mogę Wam tylko i wyłącznie pokazać miejsce, pokazać, gdzie zaparkować, powstawiać linki, abyście sobie sami sprawdzili i sami podjęli decyzję. Oczywiście
Jeżeli coś będzie naprawdę nie tak, to powiem. Jeżeli będą jakieś moje sugestie dotyczące, czy to może dań, czy to może talerzy, czy lokalu, czy czegokolwiek, też Wam powiem. To nie jest żadna krytyka, po prostu moja obserwacja. Dobra, opuszczamy te fajne miejsce. Zaczyna kropić, także udało mi się wszystko nagrać. No i co, panowie i panie, tradycyjny apel, nie przepracowywać się, wychodzić, zabierać ukochane też niech zabierają swoich ukochanych. Jeszcze raz dzięki serdeczne, dzięki bardzo za Waszą aktywność, za polecajki, za subskrypcje. Mamy już ich, mam nadzieję, teraz w momencie wypuszczenia tego filmiku ponad 1000. No i co, oby więcej. Dzięki wielkie, widzimy się już za parę dni. Za czwartek, piątek, sobota, za 4 dni w niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!